Jestem na dworcu w Bydgoszczy. Czekam na pociąg do Torunia. W sumie pociąg już stoi, mam odjazd za 3 minuty. Jeśli chcecie wiedzieć, co będę robił w Toruniu, oglądajcie True Game World. Jestem w Toruniu. Podróż pociągiem była bardzo przyjemna. Pociąg był klimatyzowany, a jest cholernie ciepło na dworzu, więc klima się przydała. Jadę teraz przez most przez Wisłę. Do przejechania mam jeszcze jakieś 3,5 km. Na miejscu czeka już na mnie umówiona osoba. Zobaczcie, co będzie dalej. Dobra. Wiesz. Dotarłem na miejsce. Razem ze mną jest Paweł Otwinowski. Paweł zajmuje się przygotowaniem nadwozi do aut. Właśnie przed jednym z takich nadwozi siedzimy. Paweł, opowiedz, jak zrobiłeś to nadwozie, z czego to jest wykonane, jak to zrobiłeś? No jest to dopiero początek naszej współpracy i w zasadzie dopiero zaczynamy jakby ustawiać całość naszego nadwozia. I to jest wstępny modelunek wykonany w takiej plastelince. Akurat mamy dzisiaj taką temperaturę, że tam wszystko płynie. Jeden model siedzi w lodówce, bo jest tak ciepło, że nam się rozsypuje. Ale mamy możliwość zobaczenia, jak to wygląda. Czyli to jest pierwszy etap jakby modelunek w masie plastycznej, dopiero później będzie zdjęta forma z tego, a na samym końcu zrobimy to już z żywicy. No i wtedy będziesz mógł nim jeździć po prostu. A opowiedz o postaci, która będzie siedziała na samochodzie. Na tym samochodzie akurat będzie siedziała kobieta, albo gangster, to jeszcze jest taka opcja. Stylizujemy się na lata 30, 40, Ameryka. Ten czas taki dość burzliwy dla nich, a też dla nas jest taki ciekawy, bo możemy bardzo dużo rzeczy wstawić w samochód, on będzie bardzo ciekawy wizualnie, mam nadzieję oczywiście. I jeżeli zdecydujemy się na kobietę, no to zrobimy piękną Marilyn Monroe, natomiast jeżeli będzie gangster, to będzie gangster typowy, amerykański złoczyńca. Mafia i te sprawy. Mafia, karabiny, pistolety, działa, będzie po prostu jeździł i lubił inne samochody. No powiedz, jak długo zajmuje zrobienie takiego nadwozia? Jak wygląda cały proces? Bo widzę, tu mówisz, że masz na razie formę z plasteliny. Co dalej? To zależy, jak szybko można to jakby opracować wizualnie. To znaczy, że jest dobra koncepcja zwarta, tutaj pojawiła się zwartą koncepcją. No to tydzień pracy, jeżeli chodzi o taki modelunek wstępny, a później jeszcze parę dni na przygotowanie formy razem z odlewem. No i taka cyzelka, no tak z 2 tygodnie takiej uczciwej roboty. No, można to zrobić dużo szybciej czasami, ale to wiadomo, to z kosztem zdrowia i czasu. Nie? 2 tygodnie razem z postacią, czy 2 tygodnie samo nadwozie? Nie, sama karoseria, nie? Razem z pasowaniem. Z postacią to jest dużo dłużej, bo postać ma pewne wymagania. Ona musi przypominać człowieka, nie? Powiedzmy jakąś karykaturę człowieka. Nie? A tutaj no to trochę więcej będzie zabawy. Nie? Plus technologia, no to będzie silikon. Tak. Raz, że to jest proces złożony, 2, że najpierw musisz dużo od siebie. Tak, no dokładnie, przede wszystkim. A później jest pytanie, dlaczego to jest takie drogie, nie? Oczywiście tej kwestii tutaj nie poruszamy, bo to już jest dawno ustalone wszystko, ale to... Tak, ja znalazłem taką kartkę i na tej kartce to są szkice. To są szkice i Paweł tutaj napisał 2500 weryfikacja. Także nie wiem, jaka będzie cena finalna. To akurat zapisałem swoje jakby tam inne rzeczy, bo akurat była kartka pod ręką, więc tym się absolutnie nie przejmuję. A czym się jeszcze zajmujesz? Czy w sensie jak wygląda twoja praca, taka codzienna praca? No teraz akurat zajmuję się też rzeźbą, medalami tak naprawdę, bo wykonuję medale, to jest okres wakacyjny, więc mam ten czas, kiedy mogę swoje rzeczy też zrobić artystycznie, bo robię lektorat na rzeźbie, ale tak
ogólnie to pracuję na trzeźwo, nad swoją własną twórczością. Zawsze inaczej, jak robisz coś, co sprawia Ci przyjemność, niż coś, co robisz tylko dlatego, żeby Wiesz, dawało Ci pieniądze. Na początku, wiesz, wkurzasz się, bo tracisz czas na coś, a jak już jesteś w trakcie pracy gdzieś tam przy kolejnym etapie, bo to jest jakiś tam początek, no to później to sprawia Ci przyjemność, że to jest, wiesz, fajna robota. Mhm. A za chwilę zobaczymy jeszcze tego Szarka, to już jest bardziej taki zorganizowany, bardziej już taki opracowany projekt. Paweł zrobił również taki glinowo-plastelinowy model nadwozia typu Shark, czyli nadwozie typu rekin, a w związku z tym, że jest około 30 stopni na dworzu, Więcej jest, kurczę. więcej, także Topimy się. Shark jest schowany w odpowiedniej chłodni. Jo, siedzi. A tutaj jest Nuka, też z nią współpracujemy. Jest pod pomysłów merytorycznych. I inspiracji. I inspiracji. Może następnym nadwozie powstanie jeszcze z innym zwierzakiem. Jakimś tam naszym bliskim. Jakiś dzik może, co? Jestem za. Mam nadzieję, że efekt będzie taki, że będzie docelowo w grze taki wybór postaci różnych, taki wybór pojazdów, że każdy z graczy będzie mógł dostosować swój charakter do danego typu auta, do danego nadwozia. No i jak na razie widzę, że wszystko idzie ku temu. Nie najszybciej, ale idzie. Tak. To co, zobaczymy, No to dawaj, to zobaczymy idziemy zobaczyć tego Szarka w chłodni? Szarka w chłodni, no. Dobra, otwieramy chłodnię. I to jest nasz szef, nie tu. Tu jest, nie myli z ogórkami, nie? O, widać, że termostat działa i jest na maksa w celu utrzymania. Taki przy życiu jeszcze jest. Ogon nie odpadł. Tak. Jest, ogon jest. Mógłbyś Paweł go wyciągnąć? Żyje. W ogóle wiesz, jaka jest temperatura rekina? Taka normalna. Rekina? No, niska. Też mi się wydaje, że niska. Także dzisiaj w tej na żalce, mam nadzieję, że go nikt po imprezie nie usmaży. Oczywiście jest to wstępny szkic jeszcze, także możemy go obejrzeć. Powiedz, jak długo zajęło Ci zrobienie takiej formy glinianej? Tej modeliny? Tak. No to jest akurat tydzień pracy, nie? Wstępnej. Oczywiście ogon jest sparty, będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Także możemy go nawet bardziej tu zgiąć, tak bardziej będzie drapieżnie wyglądał. Możemy na tym przepaskę zrobić, wiesz, żeby tak miał jak pilot. No i tak to się, tak pracujemy nad tym, nie? Voila! A postać, jak będzie, gdzie będzie postać i co będzie robiła postać na Postać bikini? będzie piratem, będzie siedziała z tyłu, będzie miała wsparte nóżki o płetwy, także będzie jakby go ujeżdżała. Całość będzie na dworze zamknięta od przodu, także tutaj będzie widać, że się wgryza po prostu w tą ośkę przednią, a z tyłu będzie siedział pirat i będzie dowodził. Mhm. A możemy pokazać głowę tego pirata? No to jest... Zresztą tak dobrze nie wygląda. Ale że przypniesz. Dobrze, i dlaczego głowa jest zrobiona z gipsu, a z modeliny jest zrobiona... Łatwiej mi się zrobiona modeluje na czasami akurat w gipsie, nie? Bo ładniej mogę detal wyciąć. Nie? Bo przy takiej temperaturze, jak mi Shark płynie siedzi w lodówce, to wyobraźcie, co by się działo z tym. Mhm. Nie, to nie bym był w stanie pracować. No, Musiał być w lodówce. Musiał być w lodówce siedzieć, wiesz, z ręką, nie? Także to na razie jest tak. To by było wszystko, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Na efekty pracy Pawła będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo jak widzieliście, pracy jest jeszcze sporo. No tymczasem co? Paweł, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia niedługo, nie? Tak, do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, że bardzo szybko się spotkamy. Tak, myślę, że nie tylko ja. Nie mogę się doczekać, jaki będzie efekt Twojej pracy. Dzięki i do zobaczenia. Dobra. I do roboty.